Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj przepyszne i kultowe ciasto 3-bit. Niezawodne i łatwe w przygotowaniu. Ciasto, które zawsze wszystkim smakuje. Do przygotowania tego pysznego deseru potrzebne będą herbatniki maślane, masa krówkowa, budyń, mleko, cukier, masło, śmietanka 30%, cukier puder i żelatyna. Zaczynamy od przygotowania budyniu. Do garnka wlewamy pół litra mleka. Do pozostałej części mleka wsypujemy 2 budynie. Dodajemy 5 łyżek cukru i wszystko razem mieszamy do rozpuszczenia proszku. Do gotującego się mleka wlewamy rozpuszczony proszek i cały czas mieszamy. Smak budyniu oczywiście może być dowolny. Budyń zagotowujemy i gotujemy 1-2 minuty. I aby budyń szybciej wystygł, przekładamy do większego płaskiego naczynia. Przykrywamy folią spożywczą i odstawiamy do ostygnięcia. Budyń powinien się studzić w temperaturze pokojowej. W tym czasie przygotowujemy formę do ciasta. Na dnie formy wyłożonej papierem do pieczenia układamy herbatniki. Następna warstwa to masa krówkowa. Masę krówkową można rozsmarować na warstwie herbatników i przykryć drugą warstwą ciastek, lub po prostu kolejne ciastka smarować masą i układać posmarowaną stroną do dołu, tak jak ja to zrobiłam. Ułożone ciastka mocno dociskamy i odstawiamy. A gdy budyń wystygnie, przygotowujemy krem. Do misy miksera kładziemy 300 g miękkiego masła i ubijamy mikserem, aż masło stanie się puszyste. Do puszystego już masła stopniowo, łyżka po łyżce, dodajemy wystudzony budyń. I tu ważna uwaga, budyń nie powinien się studzić w lodówce. Natomiast masło powinno być wyjęte z lodówki 2 godziny wcześniej, aby zmiękło. Budyń i masło powinny mieć tę samą pokojową temperaturę. Kremu zbyt długo nie miksujemy, tylko do momentu, gdy masa stanie się jednolita. Gotowy krem wykładamy na ciastka. I dokładnie rozsmarowujemy. Wyrównujemy powierzchnię. I na krem kładziemy następną warstwę herbatników. Ciastka mocno dociskamy i odstawiamy. A teraz kolej na bitą śmietanę. Do szklanki wsypujemy 3 łyżeczki żelatyny i żelatynę rozpuszczamy w połowie szklanki wrzącej wody. Mieszamy i odstawiamy do wystudzenia.
Gdy żelatyna przestygnie, można ubijać śmietanę. Do wysokiego i dobrze schłodzonego naczynia wlewamy zimną śmietanę kremówkę. Dodajemy 4 łyżki cukru pudru i śmietankę ubijamy na sztywno. Następnie do ubitej śmietany stopniowo wlewamy wystudzoną, ale płynną żelatynę, najlepiej w 2-3 partiach. I ubijamy już tylko do połączenia składników. Ubitą śmietanę wykładamy na wierzch ciasta. Równomiernie rozprowadzamy i ciasto wygładzamy lub na powierzchni tworzymy nierówności. Na koniec ciasto posypujemy mielonymi orzechami lub startą czekoladą. Gotowy deser wstawiamy do lodówki, najlepiej na całą noc. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!